No i dobra, kolejny etap. Mamy utwardzone tipsiki. Mamy wytartą tą warstwę inhibicyjną i możemy zabrać się za piłowanie. I teraz jak możemy piłować? I tak jak wcześniej możemy piłować frezareczką albo możemy piłować pilnikiem. Ja tu pokażę dwa sposoby. To może najpierw zaczniemy od pilnika. Gdzie ta moja chusteczka? Nie ma. Nową sobie weźmiemy. Chociaż trochę ten pył zatrzymać na tej chusteczce. Dobra. No i okej. I sobie lecimy. I lecimy sobie. Widać wszystko? Widać. Dobra. No to dobra. Mogę wracać do gadania. No więc jak ja sobie to przemyślałam, bo to taki był etap, że ja zbierałam informacje, jak te presonylsy robić, komu je sprzedawać i w ogóle myślałam, że wejdę tylko na amerykański rynek. Tylko że ten mój angielski to jest taki, no dobra, jakiś tam jest, ale tak naprawdę jak siedzę i słucham po angielsku tych wideo, nawet z tematu paznokci czy presonylsów, no to wiadomo, że te dziewczyny tam naokoło jeszcze gadają nie wiadomo o czym i ja tak, no jest słaby ten mój angielski. No więc jakby wchodzić na ten rynek amerykański, pokazując te moje presonylsy, no to stwierdziłam jednak, że po prostu z tych wideo, które będę robiła na rynek polski, będę musiała jednak wyciąć te swoje gadanie i wrzucić jakiś tam podkład muzyczny, ewentualnie jakieś tam napisy, żeby po prostu pokazać proces, jak to wygląda. Nie piłuję do końca mega jakoś tutaj, no może i powinnam, ale potem jeszcze będę przejeżdżała to bloczkiem polerskim, dlatego że bloczkiem będzie bardzo długo. O. Możemy jeszcze sobie tam ten kształt poprawić, jeżeli widzimy, że jakiś tam jest, że musi być ten kształt poprawiony, to proszę bardzo, jest poprawiony. Dobra, ale najpierw lecimy pierwszy temat, czyli jak lecimy pilnikiem, to lecimy pilnikiem. Teraz trochę pobziumam, bo włączam frezarkę. Sobie troszkę pobziumamy. Nie wiem, jak to tam słychać. Później zobaczę na nagraniu. No i teraz po tym co zobaczysz, sama zdecydujesz, czy będziesz pracowała pilnikiem, czy będziesz pracowała frezarką, no czym jest szybciej, tak? No, wydaje mi się, że bez dwóch zdań, czym jest szybciej, no frezarką. Dobra, i teraz z tej strony końcóweczka. Dobra. Mamy to. No to lecimy. Najpierw ta strona. Oj, już się pogubiłam, co ja tam mówiłam. Ja to w takiej formie to powinnam live'y prowadzić, bo ta forma, którą ja lubię, takiego gadania, nie skupiania się w 100% na jednym temacie, ja to chyba tak nie umiem, bo ja tak patrzyłam też na te wideo różnych innych osób, jak robią sobie te wideo na YouTubie. No i po prostu ludzie potrafią się skupić na jednym temacie. No ja nie umiem, nie potrafię. No przechodzę z tematu na temat i jakoś tak po prostu mam. Próbowałam sama siebie w ryzach trzymać, ale no nie umiem. Taki mam po prostu styl. Ja nie umiem. Nie umiem, nie potrafię. Jeżeli widzisz, że gdzieś tu jest krzywy, to jeszcze można sobie tam dojechać. Dobra, reszta będzie bloczkiem polarskim. Jezu, nie pamiętam, co ja tam mówiłam i nie mogę teraz myślami wrócić do tego tematu. Ojej, chyba a propos otwierania salonu. Aha, wykorzystania tych presonylsów w salonie. Oczywiście pierwszym podstawowym jakby tematem wykorzystania presonylsów jest nakładanie presonów przez osoby, które po prostu no, nie chodzą do salonu, chcą tam raz na jakiś czas ewentualnie sobie coś tam mieć,
ewentualnie kobietki, które nie mogą nosić paznokci na co dzień do pracy, ale na przykład wieczorem chcą sobie ładnie wyglądać. I jakby sztuczne paznokcie stylizacja paznokci z salonu jest nie dla nich. Także tutaj press-on nailsy są idealnym wyborem, dlatego że one się nie niszczą. Tak jak te jakieś tam pazurki za 5 zł z Hinola, że tak to nazwę. No i kobietka może je założyć, wieczorem pięknie wyglądać, potem je sobie zdejmuje, odkłada do pudełeczka i one czekają na następne użycie. Także idealny pomysł dla klientek. Natomiast jeżeli chodzi o wykorzystanie tego w salonie, stylizacji paznokci, no to mam po prostu genialny na to pomysł. Dlatego powstaje to wideo właśnie teraz, żeby pokazać Ci, że godzina jest teraz tak naprawdę za 15:04 jest środek nocy. Moje maluszki sobie śpią, a ja mogę sobie po prostu pracować. Znaczy tu akurat robię sobie, nie? Pazurki, ale dlatego, że ten mój biznes z press-on nailsami na Etsy to dopiero raczkuję, ja dopiero jakby tworzę ofertę, znaczy tam coś jest już w tej ofercie, jest sporo rzeczy, natomiast zdjęcia mi się nie podobają i z tego co widzę klientkom też się zdjęcia nie podobają, również ja mam troszeczkę inne podejście do tego tematu, dlatego może one nie do końca rozumieją nawet jak mają zamówienie złożyć. Dlatego będę sobie pomału tworzyć zestawy jeszcze raz, nie tylko zdjęcia, ale rzeczywiście zestawy i będę pokazywać cały proces powstawania tych moich paznokci. Wyłamię się chyba ze wszystkich schematów, jakie tylko mogą być, a w międzyczasie, jak tak sobie właśnie się zastanawiałam, jak tu robić te nagrywki, czy live'y, czy po angielsku, czy po polsku, to wpadłam na taki pomysł, przyszło mi tak do głowy, że kurczę, przecież to jest genialny pomysł na to, jak można salon po prostu prowadzić, tu sobie poprawimy, jak można prowadzić salon opierając się na press-on nailsach, ponieważ Ty możesz sobie przygotować wcześniej standardowe kolory, no wiadomo, trochę to będzie pracy, bo trzeba we wszystkich rozmiarach przygotować i tak dalej. Ewentualnie jak nie masz takiej wizji, a masz tylko klientki, chcesz postawić na klientki, które się umawiają i Ty szykujesz im już gotowe zestawy, to tak naprawdę pierwszy tylko raz mierzysz klientce, jakie ona tam ma pazurki, szykujesz jej wcześniej te pazurki. Ona oczywiście najpierw za nie płaci, dlatego że to jest spersonalizowany wyrób, więc klientka już masz opłaconą usługę. Jest to jakby odzew na problemy, które widzę ostatnio na grupach, bo ja tak troszkę posiedziałam, poczytałam, popatrzyłam, jakie są problemy w naszej branży. No i nadal mamy problemy takie, że klientki po prostu nie przychodzą na umówione wizyty, co jest po prostu, w przeliczeniu potem miesięcznym rzeczywiście jest to problem, a Ty siedzisz i nie możesz nic zrobić. Natomiast w tym czasie, kiedy robisz, super, jeszcze ciapnęłam, kiedy robisz pressony, no to tutaj już masz usługę z góry opłaconą. Klientka do Twojego salonu to przychodzi już tylko na manicure, tak? Klientka już do Twojego salonu przychodzi tylko na manicure i na przyklejenie tych swoich wybranych wcześniej paznokci. No chyba, że ma wcześniej paznokcie zrobione, to szybko musisz je zdjąć, tak? To, co Ty tam miała wcześniej. Czy to były zwykłe paznokcie, zwykłą metodą zrobione, czy pressony były nałożone. Więc musisz bardzo szybko je to po prostu ściągnąć, zrobić manicure i już przyklejasz gotową stylizację. I klientka nie dość, że jest super szybko zaopiekowana,
to do tego jeszcze ty mogłaś zrobić sobie w takiej chwili, w której ty chciałaś te paznokcie i spędzasz z klientką też mniej tego czasu. No, nasze klientki się wiecznie śpieszą, to wiadomo. I one chcą, żeby usługa była wykonana szybko, na najlepszym poziomie, jaki tylko może być. Ale co widzę jeszcze? Słuchajcie. No na przykład otwierasz salon, zanim otworzysz salon, to przecież musisz mieć szkolenia, tak? Powykupowane. Nie tylko musisz je mieć powykupowane, ale ty musisz te szkolenia przejść. Ty musisz je zaliczyć. A tak naprawdę tutaj zostaje ci szkolenie z manikur. Ogarniasz super manikur, idealnie. Natomiast do presonów, no to już masz jakby gotowy produkt, gotowy kształt. Ty tylko nakładasz produkty i je nakładasz produkty. Jeżeli będzie jeden kolor, no to jeden kolor. Jeżeli będzie wzór, no to tu już sobie się dokształcasz tylko w temacie tego kształtu. Natomiast wszystkie inne szkolenia techniczne, podkładania szablonów, nie wiadomo czego i tak dalej, wszystko to, czego możesz się nauczyć w stylizacji paznokci, to jakby cię omija. Więc tu również finansowo dla ciebie przy prowadzeniu działalności jest to dużo, dużo tańszy sposób prowadzenia biznesu. I uważam, że genialny temat. Po prostu genialny temat. Klientka ma zapłacone wcześniej, przychodzi już na gotową stylizację, może tam wpaść do ciebie szybciej, zanim ty jej tą stylizację przygotujesz, to ona może do ciebie po prostu wpaść, żeby pomiar zrobić, tak? Ale żeby zrobić pomiar, ale co? Żeby zrobić pomiar. No, a potem już przychodzi, to tylko raz musisz zrobić jej ten pomiar, tak? A potem ona już przychodzi już na gotowe po prostu paznokcie, które wybrała z twojej oferty. A ofertę, obojętnie jaki salon nie prowadzisz, jak go nie prowadzisz, to ofertę i tak musisz mieć przygotowaną wcześniej, tak, więc robota ta sama. Natomiast tu w troszeczkę w inny sposób musisz przygotować, że od razu pokazujesz tych 5 paznokci, nie same wzorki. Ewentualnie, tak jak ja do czego teraz się szykuję, no to na przykład robimy jeden kolor tylko z całości, a potem na przykład klientka może sobie dobrać wzorek tylko jeden i może go dobrać w kolorze, no na przykład jak kwiaty będzie miała malowane, no to jak wybierze sobie wzór z kwiaty, no to albo na czarnym tle, albo na tym tle, które ma tą całą stylizację, tak? Więc tu jakby wybór, w jaki sposób można do klienta podejść, no to już wszystko potem zależy od ciebie. No natomiast wydaje mi się, że naprawdę jest bardzo, bardzo dobry temat. Bardzo, bardzo dobry temat na wprowadzenie takiej oferty do twojego salonu. I nie dość, że jest to dobre finansowo dla ciebie, to jeszcze jest to bardzo dobre dla klientek. Co jeszcze? Jeżeli nie chce ci się robić paznokci, tych sztucznych press-on nailsów, to też nie musisz, albo jeżeli prowadzisz duży biznes i masz kilka stanowisk, to też nie musisz tego robić. Ty możesz po prostu zamawiać u kogoś te presony. Możesz zamawiać u kogoś, przychodzą już ci pełne zestawy. Klientka tylko wchodzi i wybiera. Ty mierzysz, wybiera z tego, co jest dostępne. Mierzysz, robisz manicure i naklejasz klientce w bezpieczny sposób, co jest bardzo ważne. W bezpieczny sposób naklejasz klientce i
Klientka jest już zadowolona. Dobra, mamy wypiłowane i mamy wypiłowane i odpylone. Kolorek będzie w następnym wideo.